Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Giełda, na co dziś patrzeć? To jest temat przewodni tego wpisu, oczywiście na samym początku. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na wstępie informuję, że wszystkie wykresy, które są użyte do produkcji tego materiału, pochodzą z dwóch źródeł: z platformy Xstation 5 i z platformy Bloomberga. Giełda, na co dziś patrzeć? Zaczynamy okres, który zwany jest końcówką tygodnia i ma to duże znaczenie. Natomiast fakt, że w ostatnich dniach poznaliśmy kilka ciekawych publikacji makroekonomicznych, zwłaszcza dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych, pozwalają nam bardziej konkretnie patrzeć na to, co może się wydarzyć w przyszłym tygodniu, ponieważ jeszcze raz przypomnę, dopiero w przyszłym tygodniu, w przyszłą środę mamy kluczową decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. Ma ona naprawdę bardzo duże znaczenie dla wszystkich rynków finansowych, nie tylko dla amerykańskich. No i rynek powinien na to zareagować, powinien na to się przygotowywać. I zaczynamy oczywiście od oczekiwań inflacyjnych. Oczekiwania inflacyjne w ostatnim czasie spadają, jak widzimy na tym pierwszym wykresie, ten biały, te białe dane na wykresie, natomiast rosną także łącznie z tym, co się dzieje na rynku pieniężnym i na oczekiwaniach co do podwyżek stóp procentowych, szansa na recesję w amerykańskiej gospodarce. Jak widzimy na przestrzeni ostatnich tygodni, szansa na to, że recesja w amerykańskiej gospodarce będzie na przestrzeni następnych 12 miesięcy wynoszą już 50%. Czyli systematycznie widzimy od samego początku tego roku, jak to rośnie. Natomiast warte jest odnotowania to, że od marca oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych spadają i mając na uwadze zachowanie inflacji PPI, producenckiej i konsumenckiej w ostatnich 2-3 miesiącach widzimy, że faktycznie po 3 miesiącach od wygenerowania tych sygnałów o tym, że oczekiwania inflacyjne spadają, zaczęła faktycznie spadać inflacja w Stanach Zjednoczonych i to jest ciekawy argument, natomiast skala ruchu na inflacji zmienia także krótkoterminowe perspektywy co do stóp procentowych, o czym będzie oczywiście za chwilę. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to inne miary inflacyjne, oczekiwań inflacyjnych także sygnalizują nam spadek tempa wzrostu cen w najbliższym czasie. Oczekiwania inflacyjne dla Stanów Zjednoczonych w perspektywie roku także zaczęły bardzo mocno spadać. Te spadki są najmocniejsze od 2019 roku, czyli widać, że jest przełożenie spowolnienia gospodarczego, recesji, która już może teraz trwać w amerykańskiej gospodarce, na oczekiwania co do spadku globalnego popytu i spadku oczekiwań inflacyjnych. Moim zdaniem to jest bardzo istotne i zobaczymy właśnie za tydzień to, jak Fed będzie się do tego odnosił, czy będzie zwracał na to uwagę, jakie będą jego zapatrywania co do tego, jak może się inflacja zachowywać na przełomie tego i przyszłego roku oraz oczywiście w pierwszej połowie 2023 roku. Natomiast odpowiedź na pytanie giełda, na co dziś patrzeć, jest zawarta w danych, które poznamy o godzinie 14:30 i godzinie 15:15. Dlaczego te dane są istotne? Poznamy publikacje, które odnoszą się do bieżącej sytuacji w amerykańskiej gospodarce. To są pierwsze dane za wrzesień. Składają się one z wskaźnika New York Empire, pokazującego, jak rozwija się sytuacja gospodarcza w okolicach Nowego Jorku. Kolejnym wskaźnik to jest wskaźnik Fed Philadelphia i także on pokazuje we wrześniu, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce w rejonie miasta Philadelphia, ale dla inwestorów i uczestników rynku moim zdaniem najważniejsze będą dane, które poznamy o 15:15 o produkcji przemysłowej za sierpień i dane o sprzedaży detalicznej też za sierpień o godzinie 14:30. Dlaczego te dwie ostatnie publikacje są szczególnie istotne? Ponieważ należą one do kategorii twardych danych makroekonomicznych. One pokazują, jak faktycznie zachowuje się gospodarka. To nie są żadne ankiety, żadne subiektywne badania konsumentów, zaufania itd.
pokazujących, jaki jest nastrój tych, którzy uczestniczą w badaniu, tylko to są prawdziwe wyniki gospodarcze. Dlatego te dane nazywają się twardymi. Dlatego będzie dzisiaj rynek koncentrował się na tych danych, by znaleźć odpowiedź na pytanie, czy spowolnienie gospodarcze jest widoczne w amerykańskiej gospodarce, czy też nie, że recesja techniczna, która już w amerykańskiej gospodarce była w pierwszym i drugim kwartale, była tylko wydarzeniem statystycznym, czy też faktycznie odnosi się do tego, co się dzieje w amerykańskiej gospodarce. Dlatego te dane moim zdaniem będą szczególnie istotne i rynek powinien szczególnie negatywnie zareagować, jeżeli oczywiście dane okazałyby się, że są gorsze niż prognozy i gorsze niż odchylenie standardowe w dół od mediany prognoz. Jeżeli tak by się stało, byłby to sygnał, że gospodarka jest naprawdę w coraz gorszej sytuacji i w takiej sytuacji oczywiście reakcja powinna być odwrotna. Pokrętna logika wskazywałaby na to, że im gorsze dane makroekonomiczne wskazujące na recesję, spowolnienie gospodarcze w skali głębszej, tym lepiej dla indeksów giełdowych. Więc jeżeli moim zdaniem byki chcą dzisiaj zaliczyć dobrą sesję na giełdach papierów wartościowych, to powinni liczyć i trzymać kciuki za to, żeby dane były bardzo złe albo zdecydowanie gorsze niż odchylenie standardowe od mediany prognoz w dół. Im dane gorsze, tym oczywiście lepiej dla byków na giełdzie i odwrotnie. Im dane lepsze, tym gorzej dla byków na giełdach papierów wartościowych. Moim zdaniem dane mają znaczenie, ale jednak jeżeli popatrzymy na zachowanie na przykład indeksów giełdowych, to one moim zdaniem będą jednak czekały już posłusznie na Fed, chyba że dane naprawdę będą fatalne, które wcześniej nie były nawet zdyskontowane przez zdecydowaną większość uczestników rynku, tak jak ostatnie dane o inflacji, i w takiej sytuacji będą miały potencjał łamania wsparć, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Dlatego będziemy zwracać na te dane szczególną uwagę i na to dziś należy patrzeć, jeżeli jesteśmy inwestorami na giełdach papierów wartościowych. Jeszcze raz przypominam, godzina 14:30 i godzina 15:15 czasu europejskiego. I po tych danych, które wczoraj poznaliśmy o inflacji producenckiej w Stanach Zjednoczonych, zobaczmy dzisiaj rano, jak rynek pieniężny ocenia, co się może wydarzyć na implikowanej stopie procentowej na koniec tego roku. Tutaj poziomy 4,21,5% są dokładnie mniej więcej takie same jak wczoraj, dokładnie kilka minut po danych o inflacji, czyli niewiele się wydarzyło. Rynek cały czas wycenia, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych przypadnie na marzec 2023 roku, a implikowana stopa procentowa na poziomie 4,40 sygnalizuje, że jest jeszcze potencjał na prawie 200 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych. Zakładając, że rynek oczekuje, że za tydzień, 21 września, stopa procentowa w Stanach Zjednoczonych może wzrosnąć między 75 a 100 punktów bazowych. Rynek już nawet nastawia się, że może to być 100 punktów bazowych. Widzimy, że jeżeli dojdzie do dynamicznej podwyżki stóp procentowych teraz już we wrześniu, to na kolejne miesiące, na kolejne te spotkania przypadnie już niewiele potencjału na następne podwyżki stóp procentowych, więc będziemy coraz bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych, jeżeli oczywiście nic innego się nie zmieni, ponieważ pamiętamy, że te oczekiwania rynku pieniężnego co do stóp procentowych w przyszłości mają dużą dynamikę zmian w sytuacji, kiedy pojawiają się następne dane makroekonomiczne. Jestem także ciekawy, co się wydarzy dzisiaj na rynku pieniężnym, szczególnie jeżeli okaże się, że dane makro, o których przed chwilą powiedziałem, będą wyraźnie gorsze niż zakładały prognozy. Czy spadnie implikowana stopa procentowa? Jeżeli spadnie, to w jakim stopniu? Giełda, na co dziś patrzeć? Moim zdaniem odpowiedź tkwi właśnie w tych danych makroekonomicznych, o których przed chwilą wspomniałem. I oczywiście dzisiaj to nie są jedyne dane makroekonomiczne, na które będziemy zwracać szczególną uwagę, ponieważ lokalna specyfika, ta nasza, ma inne ciekawe wydarzenia do zdyskontowania. Moim zdaniem kluczowy będzie dzisiaj rynek obligacji polskich. Czy polskie obligacje po tym, co się dzisiaj wydarzy o godzinie 10, wrócą, czy też nie, nad poziom 6% na rentowności. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ dzisiaj poznamy dane o inflacji. Ostateczna weryfikacja danych o inflacji za sierpień
Te dane sygnalizowały już wcześniej na wstępnym odczycie, że inflacja dalej rośnie. Więc jeżeli się okaże, że dzisiejsze dane sygnalizują, że ten wzrost jest kontynuowany, że inflacja była jeszcze wyższa niż we wstępnych prognozach, może być to czynnik, który wywoła przecenę polskich obligacji. Natomiast jeżeli okazałoby się, że inflacja jednak nie rośnie już w takim tempie, jak wcześniej zakładano, jak pierwszy odczyt zakładał, to polskie obligacje 10-letnie powinny zareagować, plus oczywiście powinniśmy zareagować, obserwować bardzo pozytywną tendencję na całej polskiej krzywej dochodowości, reprezentowanej w tym wypadku przez polski ETF na polskie obligacje, na całą polską krzywą dochodowości. Więc te dane o godzinie 10 będą także szczególnie istotne dla polskich aktywów, przede wszystkim obligacji, w dalszej kolejności dla rynku złotego, a później oczywiście dla rynku akcji. Jaka powinna być reakcja? Im oczywiście inflacja wyższa, tym powinno wystąpić zjawisko związane z potencjalnym oczekiwaniem na dalsze podwyżki stóp procentowych. Złoty będzie miał w takiej sytuacji szansę, żeby się umocnić, obligacje, żeby wrócić nad poziom 6% na rentowności dziesiątek i oczywiście im wyższa inflacja, tym negatywne powinno wywołać reperkusje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. I odwrotnie, im inflacja niższa, tym lepiej dla giełdy papierów wartościowych. Złoty raczej nie powinien zareagować, bo i tak już zdyskontował inflację na takich poziomach, a rynek obligacji powinien zareagować silnym kupnem, ponieważ będzie sygnalizowane przez zachowanie faktycznej trajektorii inflacji to, że inflacja ma szansę utworzyć tutaj swoje apogeum, swój szczyt. Więc trzymajmy kciuki za to, co się będzie działo po godzinie 10 w naszym kraju, na polskich aktywach. Jeszcze raz przypominam, na euro złotym i na dolar złotym poziom odniesienia to jest 4,70 i jeszcze raz podkreślę, że najważniejszym czynnikiem, który wpływa teraz na wycenę złotego, nie są właśnie żadne dane makroekonomiczne z Polski, sytuacja w geopolityce. Nie jest ważne to, co powie jeden bankier, drugi bankier, czy też sytuacja w polskiej polityce. Najważniejsze jest to, co się wydarzy na euro-dolarze, jaki będzie globalny przepływ kapitału. Jeżeli amerykański dolar będzie się umacniał, to w takiej sytuacji złoty będzie tracił, a jeżeli amerykański dolar będzie tracił na wartości na euro-dolarze, czyli euro-dolar będzie rosnąć, to złoty będzie się umacniał. Poziom 4,70 na euro i na dolar złotym to teraz główne punkty odniesienia, jako że nie spodziewam się większej aktywności na euro-dolarze dzisiaj, ze względu na to, że powinien on czekać na Fed w przyszłym tygodniu, dlatego nie spodziewam się także większej aktywności na rynku złotego, chyba że oczywiście inflacja okaże się wyraźnie różniąca się od tego, jaki był pierwszy odczyt tych danych o inflacji za sierpień. I oczywiście warszawska giełda, tutaj na wykresie zaznaczyłem 2 punkty odniesienia, ostatnie maksima oraz poziom 1500 punktów i czekamy po prostu posłusznie na to, który poziom zostanie pokonany i w takim kierunku rynek powinien się pozycjonować. Teoretycznie jest większa szansa na to, że indeksy giełdowe będą spadać. W perspektywie następnych dni daje na to 55 do 60% szansy. Natomiast oczywiście bardzo wiele będzie zależało od kondycji byków na Wall Street. I przegląd międzynarodowy zaczynamy od amerykańskich obligacji. Jak widzimy, utrzymują się one po tych danych o inflacji nad poziomem 3,40%. To jest sygnał, że rzeczywiście zwiększa się oczekiwanie co do dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy po godzinie 15:15. Krótkoterminowy wykres pokazuje kanał wzrostowy, którego górne ograniczenie jest teraz już nad poziomem 3,50 i widzimy, że te poziomy nad 3,50% oznaczają także w takiej sytuacji grę o podwójny szczyt na amerykańskich obligacjach. Nie spodziewam się wybicia powyżej przed środowym Fedem, a Fed także powinien nam odpowiedzieć na pytanie, czy będzie gra na podwójny szczyt, czy też rynek zacznie dyskontować dalsze podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Niemieckie obligacje nad poziomem 1,70% potwierdzają zachowanie amerykańskich obligacji, czyli trendy są zachowane, nic tutaj specjalnego się nie dzieje. I rynek walutowy, na rynku walutowym także niewiele się dzieje, coraz mamy mniejszą zmienność, nie udało się wrócić nad poziom parytetu.
Wniosek jest taki moim zdaniem, że rynek będzie posłusznie czekał w tym miejscu na środowy Fed. Moim zdaniem dzisiejsze dane nie wpłyną znacząco na zachowanie euro-dolara i będziemy uklepywać dno, będziemy uklepywać wsparcie w okolicach dolnego ograniczenia tego kilkuletniego kanału spadkowego, który wykres pokazuje systematycznie. Te dolne ograniczenie znajduje się mniej więcej gdzieś w pasie między poziomem 0,99 a poziomem parytetu. I na rynku walutowym warto obserwować także zachowanie dolar-jena ze względu na to, że teraz jesteśmy także w fazie gry na to, że rynek poprzez dyskontowanie wzrostu rentowności amerykańskich obligacji ma tendencję naturalną do wzrostu, do wyprzedaży jena, natomiast na tych poziomach historycznych, na których jesteśmy teraz, dochodziło w przeszłości do interwencji walutowych i rynek opcji, ten wykres w tle także to pokazuje, ten rynek opcji na dolar jena sygnalizuje, że inwestorzy liczą na to i nawet obstawiają własnymi pieniędzmi opcje, które sygnalizują i będą potencjalnie dawały zyski w sytuacji spadku, więc rośnie presja na opcje put na dolar jenie i ten wykres, który teraz widać jednomiesięcznych opcji risk reversal pokazuje tą presję na oczekiwanie na głęboką interwencję Banku Japonii w celu umocnienia jena japońskiego. Czy tak się wydarzy? Oczywiście moim zdaniem bank powinien czekać na odwrócenie tendencji na obligacjach, a w taki sposób, w naturalny sposób będzie to sprzymierzeniec działań interwencjonistycznych mających na celu umocnienie jena japońskiego. Na następnym wykresie dotyczącym rynku walutowego chciałbym pokazać, jak systematycznie, bardzo mocno teraz w ostatnim czasie rośnie obrót na Forexie, jak bardzo mocno teraz jesteśmy w fazie spekulacji na rynku walutowym i myślę, że warto o tym pamiętać, że na rynku walutowym na niektórych parach, zwłaszcza na parach z jenem, mamy sytuację zwaną rajem dla day traderów, czyli dużą zmienność na parach, które charakteryzują się niskimi kosztami transakcyjnymi. I oczywiście day traderzy uwielbiają taką sytuację, więc nie dziwię się, że obrót na rynku walutowym tak mocno rośnie. Na rynku międzynarodowym obserwujmy także zachowanie Bitcoina. To jest moim zdaniem wskaźnik wyprzedzający, co się będzie działo na rynku ryzyka. A Bitcoin spada już poniżej poziomu $20,000. Ten psychologiczny poziom wygląda na to, że padnie. To jest zła wiadomość dla indeksów giełdowych. Moim zdaniem zwiększa szanse na to, że będziemy świadkami wkrótce łamania ostatnich minimów. Poziom $20,000 ma naprawdę duże znaczenie. Im dłużej pozostajemy poniżej tego poziomu, tym większa szansa na łamanie wsparć. Nie tylko na Bitcoinie, ale także na indeksach giełdowych. Wczorajsza sesja przyniosła nam stabilizację i potwierdzenie znaczenia w rejonu okolic 3900 punktów. Przypominam, że jest to bardzo ważne miejsce. To nie tylko miejsce, gdzie przebiega ta widoczna na wykresie 3-miesięczna linia trendu wzrostowego, ale to także jest Fibonacci 61,8% całej fali wzrostowej. Jest to także miejsce, gdzie przebiega potężnie ważna średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. Więc rynek naprawdę wkrótce będzie musiał wybrać. Albo przebijamy ten poziom i w takiej sytuacji dyskontujemy recesję w skali głębszej i dłuższej niż wcześniej zakładano, albo odbijamy w górę i dyskontujemy, że recesja będzie krótsza i że będzie płytsza i że w takiej sytuacji warto postawić na rynek ryzyka już teraz, który oczywiście po decyzji w sprawie stóp procentowych za tydzień będzie już coraz bliżej szczytu cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze raz przypominam, giełda papierów wartościowych nie lubi podwyżek stóp procentowych, natomiast lubi obniżki stóp procentowych, a im bliżej końca cyklu podwyżek stóp procentowych, tym oczywiście lepiej dla rynków akcyjnych. Poziom 3900 punktów ma naprawdę gigantyczne znaczenie. Sesja azjatycka jest generalnie mieszana, więc nie powinna mieć większego wpływu na to, co się wydarzy na niemieckiej giełdzie, na europejskich parkietach. Niemiecka giełda, podobnie jak indeks S&P, ma punkt odniesienia w rejonie 13 000 punktów. Ten poziom psychologiczny ma duże znaczenie. Utrzymanie nad tym poziomem faworyzuje jednak scenariusze prowzrostowe, ale w średnim terminie, a każdy spadek poniżej
będzie zmieniał optykę na prospadkową w średnim, ale przede wszystkim w krótkim terminie, więc jesteśmy w sytuacji, w miejscu, które jest bardzo istotne, bardzo ważne i obserwujmy to, co się wkrótce wydarzy. I na koniec rynek surowcowy. Ze względu na to, że ropa naftowa próbuje kolejnego odbicia, średnia taka intradayowa, średnioterminowa pracuje, czyli poziom $90 działa także dwuletnia linia trendu wzrostowego, z którą teraz rynek się zmaga. Jeżeli popyt na ryzyko zaatakuje indeksy giełdowe, to cena ropy naftowej także powinna iść do góry. Jeżeli jednak oczywiście giełdy wybiorą spadki, to ropa naftowa także powinna wybrać spadki ze względu na powiązania między tymi dwoma rynkami związane z globalnym popytem, albo popytem na ryzyko, albo jego braku popytu na ryzyko. I na koniec złoto. Złoto, które spada znowu pod poziom $1700. Dlaczego to jest ważne? Ten poziom to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi dwuletniej formacji podwójny szczyt oraz to jest miejsce, gdzie przebiega już średnia dwusecesyjna na wykresie tygodniowym, więc znaczenie wsparć w okolicach $1680, $1700 jest ogromne, potężne, więc gdyby się okazało, że w następnych dniach, tygodniach ten poziom jest łamany, otworzą się gigantyczne perspektywy co do mocnego wyprzedawania złota, żeby złoto zaczęło mocno spadać w rejon $1200. Żeby ten scenariusz był realizowany, potrzeba jest właśnie przełamania tego potężnego wsparcia. Czy rynek jest do tego zdolny? Zobaczymy. Scenariusze zakładające dalsze umocnienie amerykańskiego dolara i wzrosty rentowności amerykańskich obligacji powinny sprzyjać takiej tendencji, ale jak będzie, zobaczymy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Życzę pięknego, słonecznego dnia i oczywiście stopy zwrotu. Pozdrawiam.